Jednym z nich był wybitny polski prawnik Jan Czyński. Tuż po przegranym przez nas powstaniu Jan Czyński określono jako emigrację, gdzie wstąpił do Komitetu Narodowego Polskiego założonego przez Joachima Lewela, którego celem było wyzwolenie Polski spod okupacji zaborców. Działania KNP skupiły się na przeprowadzeniu powstania na ziemiach zaboru rosyjskiego. Jan Czyński uczestniczył także w wyprawie pod dowództwem pułkownika Józefa Zaliwskiego. Miała to być część ogólnoeuropejskiej rewolucji. To już nasze wszystkie dzisiejsze informacje. Teraz moim gościem w programie Wieść i rozmowa z ekspertem jest Emilia Stefankiewicz, doktor nauk prawnych. Witam Panią. Witam Pana, witam Państwa. Przed chwilą w naszym serwisie omówiliśmy postać Jana Czyńskiego. Jednak chcielibyśmy o nim powiedzieć coś więcej, gdyż wiedza taka podstawowa nam nie wystarcza. Znaleźliśmy nawet fragment, jak o nim wspomina wybitny polski wieszcz Adam Mickiewicz. Napisał o nim te słowa: pół jest Żydem, pół Polakiem, pół cywilnym, pół żołdakiem, pół Jakobinem, pół Żakiem, lecz za to całym łajdakiem. Czy Pani się zgodzi z tą tezą naszego wielkiego mistrza? Drodzy Państwo, tutaj możemy przyznać 100% rację Adamowi Mickiewiczowi, gdyż Jan Czyński był Polakiem z rodziny żydowskiej, jednak nie do końca był on całym łajdakiem, gdyż, jak wiemy, dzielnie walczył o polską niepodległość, na przykład biorąc udział w powstaniu listopadowym. Jeżeli chodzi o powstanie listopadowe, wiadomo, że są okresy w Polsce takie, w którym wszyscy jesteśmy razem, na przykład jak katastrofa smoleńska, śmierć Jana Pawła II. Jednak Jan Czyński tuż po wybuchu powstania znowu wróciły takie nasze wojenki polskie, jakieś bunty. I w jakim nurcie działał Jan Czyński? Za czym się opowiadał? Drodzy Państwo, Jan Czyński działał w lewicowym nurcie wolnomularstwa, jak również wyznawał ideę wprowadzenia równouprawnienia dla wszelkich wyznań religijnych w Polsce. Według jego przekonań jedynym możliwym sposobem na uzyskanie przez Polskę niepodległości była współpraca z Rosjanami. Pod koniec swojego życia Jan Czyński współpracował z Gazetą Narodową, w której był korespondentem z Londynu. Jak wiemy, był także pisarzem, napisał powieść Cesarzewiczy Konstanty i Ilona Gruzińska, czyli Jakubini polscy, jako pisarz, jako jakiś taki wieszcz. Każdy, tak jak Paulo Coelho, ma swoje cytaty. Czy Jan Czyński też miał taki swój cytat, swoją taką myśl przewodnią? Tak, oczywiście, jest autorem słynnego określenia Polacy wyznania mojżeszowego. Chyba każdy z nas zna te słowa i się z nimi zgadza w 100%. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. A my się spotkamy już niedługo w kolejnych wieściach. Do zobaczenia.